Charlie, Charlie, are you there? Nie. Ja jestem Kuba Szeroka. Nie, bez przesady, Patty, bądź dla siebie bardziej wyrozumiała. Pan. Brzmi trochę jak koreański, trochę jak hinduski produkt, w każdym razie tani. I rzeczywiście jest tani, ale powstaje w Chinach. Ta deska jest deską terenową. Deski terenowe z reguły są drogie, kosztują kilka tysięcy złotych. Ta też kosztuje kilka, ale konkretnie to dwa. $599. To jest mało jak na deskę terenową. Opony, które nie są dmuchane, ale mają tutaj taki system, że przez te dziury są i miękkie i nie można ich przebić. Tutaj mamy pasek. Pasek sprawia, że deska powinna być bardziej zrywna. To może się świecić na różne kolory. Pilot jest dość gówniany. Mamy 3 biegi. Niewątpliwą zaletą takiej deski jest to, że możesz jechać po dziurach. Widzisz, że jadę po dziurach? I nie stanowi to dla tej deski większego problemu. Zmiana nawierzchni w sensie. Bardzo ładnie. I co, jak wrażenia? Nie jeździć na niej fajnie. Nie czujesz się na niej bezpiecznie i średnio się skręca i w ogóle jest tak. Zjechałam z krawężnika i wjechałam w krawężnik. I sobie wtedy poradziła, no ale jest mocny zryw i hamowanie takie jak widziałeś. W ogóle hamulec jest strasznie zrywny, od razu blokuje kółka i wyrzuca ją z pod nóg. No i podjechałem, nie? No i jakbym jeszcze się bardziej rozpędził, to bym podjechał. No to dawaj. No prawie. To jest max. No to niestety, to jest max tej deski. Dobra, skupienie. Mam przyjemność przetestować dla Was plecak. Z pozoru może wyglądać jak zwykły plecak, ale ma coś w sobie super. To jest w zestawie? What is this? To jest, człowieku, panel LED. Ale do tego jeszcze będziecie potrzebowali mieć powerbank. W zestawie nie ma powerbanku. No to jak mamy się trzeba kupić plecak i do tego powerbank? Tak. A ile kosztuje plecak? Plecak kosztuje $80. Nie. Nie no, świeci z tyłu. O kur... A jesteś pewien, że to trzeba wyciągać z tego plecaka? To nie działa. Ja pierdzielę. No dobra, włóżmy to do plecaka, ale to za wiele nie zmieni. Ponieważ jest tam przegródka na laptop. O, działa. To jest super na przykład. To jest kurczak, który się rozgląda. Plecak ma specjalną przegródkę na laptopa, więc generalnie plecak nie jest jakoś strasznie wykonany, ale nie ma też... A jak on w środku jest właśnie? No jest taki... No taki jak tornister z bazaru trochę. Nie jest kozakiem, jeżeli chodzi o środek, ale na zewnątrz jest całkiem spoko. Ma wodoodporny suwak na przykład. O. Na pewno jest wodoodporny? Suwak tak, plecak nie. No nie woda, no możemy sprawdzić, czy to rzeczywiście jest wodoodporny. Może zróbmy, a tam mam laptopa. No ale to wtedy się sprawdzi, czy naprawdę jest wodoodporny. Przekonałeś mnie. To jest dziwne, jest sucho w środku. Uwaga, nie uwierzycie, ten plecak łączy się z aplikacją. Tu już sobie zrobiłem 2 animacje. Jeden to ten kurczak, a drugi sobie ściągnąłem gif z internetu. Jest koleś, który wywija na tym i lecą hajsy. Ale możecie też zrobić własne. Na przykład możecie wpisać swój tekst. Siemanko. No i teraz tak, send, wysłało się. O, widzicie? Pada. Na zielono. A, bo siemanko, patrz, spada siemanko. Oje, osiemanko. Z dodatkowych opcji możecie robić swoje animacje, dodawać gify, rysować. Zobaczcie, na przykład ja teraz narysuję. O, proszę bardzo, mój rysunek. Ale kupa. Niezły, co? Słucham? Jak skręcasz tą deską, No, to dotykasz. to jesteś w stanie zablokować kółko sobie. A jak zablokujesz kółko, to lecisz. W parku, jak jedziecie po płaskiej powierzchni, no to jest średnio. Ale park nie składa się tylko z płaskich powierzchni. Ups. Słabo, słabo. To jest najszybszy bieg. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że jak Mati by wystartował stamtąd, to mógłby nie podjechać. Musi z rozpędu, no. Ja nie umiem jeździć na desce. Ale z rozpędu dasz radę. Pomyśl, że na górze jest pizza. Kurwa, pizza na górze. Kto się ze mnie śmieje? Nikt. Mati, ja mam za ciebie wjechać. To spróbuj.
No ale Wojtek waży 30 kg mniej. Dobra, dawaj. Dawaj! Robi to, robi to! Dawaj, dawaj! Za Krzyśkiem jest pizza. Jezu, gdzie? Dobrze, dobrze, Pokaż mi cel, a ja do niego będę dążył, o Jezu. O Jezu. Ty, udało się, robię to. To jest 2300 zł i to jest śmiały krok wstecz, jeżeli kupujecie tę deskę. Problemem jest też nie największy zasięg, właściwie mega słaby. Jest to zdecydowanie najgorsza deska terenowa, jaką kiedykolwiek jeździłem. O, działa. Chwyty. I teraz muszę zrobić F. I tu wyświetla się, że trzymam te struny i teraz muszę tą złapać. Niestety mam tak grube paluchy, że łapię wszystkie struny naraz. I to jest największy minus, bo ta aplikacja wychwytuje to, że ja to delikatnie naciskam. Wyłączyło ci coś. Tu. I tu. I szarpię te struny. Ty, dźwięk miałem wyłączony. Opa, będzie teraz C. Ha, widzieliście? Jest, teraz F. I tu. No i teraz jest strasznie. Po uderzeniu w struny jest mega opóźnienie. O, dziękuję ci, dobra kobieto. Ty, a ty umiesz coś zagrać, czy co? No umiem chwyty. A kiedy będziesz umiał coś zagrać? No i teraz, To może za tydzień będziesz już umiał. no za tydzień będę, myślę, że będę już do G. O, teraz patrz, wtedy będzie G. O. No nie skończę chyba. Dlaczego wszyscy się... Nie! No chodź, ja tu gram. Często pytacie o to, jaki tani dron kupić do 500 zł. To jest dron, który kosztuje 370 w tej chwili po zniżce. Ten dron ma kamerę i to jest kamera Full HD. Do wszystkiego jest jeszcze aplikacja dołożona, która służy do tego, żebyście widzieli, gdzie lecicie. 370 zł. Jedyny jego minus jest taki, że nie można nim latać wewnątrz, bo jeżeli nie dostanie sygnału z satelit, to sorry, ale nie. Tu mi każe, że mam... Podejmujemy tę próbę? A jak? Ty, działa. Może ja coś nagram. A na wiatr jest dość wrażliwy. No i teraz możesz go też wyłączyć. O. Cholera, jak się zakamuflował. Nic mu się nie stało, nic nie zepsułaś. 20 minut można latać. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem sprawdzić, mianowicie tutaj jest prędkość. Można dać szybciej. I nie wiem, czy teraz dałem już na maksa. No, zwracaj. Czy ty jesteś pewien, że wiesz, co robisz? Nie, kompletnie nie. O, i teraz będziemy trakować Mateusza. Mati, zrób parę kroków w którąś stronę. I tracking, jak widzisz, działa, tylko że dron się nie rusza, zostaje w swoim miejscu. I kamera sama podąża, tak? Tak, czyli... A jakby wyszedł z kadru, to by... A możesz poszedł? wyjść z kadru? O! No to jest niestety... Teraz mamy tutaj drugi tracking. Żeby ten tracking uzyskać, to Mateusz musiałby mieć aparaturę i podamy Mateuszowi aparaturę. Myślę, że możesz dynamiczniej iść nawet. Dron w tym momencie gubi Mateusza. Kiedy pogodzimy się z tym, że funkcje autonomiczne nie są najmocniejszą stroną tego drona ani tej aplikacji, możemy przypomnieć sobie, że przecież całkiem miło się nim lata. No ale no tylko do latania on się nadaje, takiego... A, no bo to tylko do latania się nadaje, bo to jest dron. No tak, ale żeby coś nagrać z tego drona, wiesz, że o, kupię sobie drona, będę nagrywał komunię. No stary, ale to kosztuje 370 zł. No właśnie, do latania jest spoko, żeby się nauczyć, żeby nie rozpieprzyć Mavica, nie? Za 2,5 czy tam 3 koła. No dokładnie o to chodzi. Ja bym się na nim pouczył z chęcią. Uważam, że jest świetnym dronem, poza tym zauważ też to, że latamy już nim całkiem sporo. I jeszcze się nie rozładował. 2 razy skosił gałęzie i śmigła są całe. Wszyscy się teraz uśmiechamy.
Zastanawiacie się pewnie, co to za cyrki z tymi materiałami sponsorowanymi. Otóż w poprzednich odcinkach Mati uosabiał operatora, do którego ciężko się dostać, od którego trudno cokolwiek uzyskać. Ty stary, ile mam cię prosić o to, żebyś mi dał trochę internetu? I z którym ciężko się rozstać. Co ty robisz? Co to jest? Normalności, spodoba ci się. Co uważam, że było fantastyczne i powinniśmy za to dostać jakąś nagrodę. Niestety nie dostaliśmy, ale zapłaciło nam za to Orange, które wprowadza usługę Orange Flex, która podobno ma być przeciwieństwem tego wszystkiego, co pokazaliśmy. Ale to w następnym odcinku. Dziękuję. To są adaptery do Maca, do MacBooków Pro. To jest pierwszy adapter. Tu jest USB typu C męskie i tu wkładam do środka. No i tu mamy port HDMI i 3 USB 3.0. To jest łącznik pomiędzy twoim MacBookiem, a na przykład iPadem, drugi telefon. Jak podłączę to do laptopa, to wszystkie urządzenia pobierają energię z laptopa, więc mogą się ładować. No i uważam, że to jest przydatne dla ludzi, którzy potrzebują mieć dużo wpiętych różnych rzeczy. Masz też drugi adapter, który nie ma HDMI, ale ma USB 3.0, ale masz też USB 2.0. Ten jest drogi, bo kosztuje $75 do 13, a $85 do 15, do MacBooka Pro 15. No a ten jest tańszy, no bo nie ma HDMI i ma USB 1, ale ma jedno tylko 2.0. A co jest lepsze? Powiedz, to co teraz tutaj trzymam, taka przejściówka typowa, którą ludzie wykorzystują do maczków, czy to? To jest moja przejściówka, która jest przejściówką przenośną, małą, mieści się do torby i zawsze się przydaje w każdej okazji. No a to wydaje mi się, że jest fajne do pracy w domu, do pracy takiej biurowej. A jednocześnie możesz to podłączyć do prądu i ładujesz telefon, ładujesz iPada i ładujesz jeszcze coś. A może ten przewód jest do dupy? Spróbujmy jeszcze raz, przecież to nie możemy się poddać. Aha, dobra, tutaj. Myślę, że tam drugie nie pierwsze. Bo tu się troszeczkę coś skrzywiło. Co się skrzywiło? O kurwa. A to jest moje? To się naprawi. A, to jest moja ładowarka, okej. A no to luzik, Patty, co się stresuje? Grande dupa. Nie możemy się poddać. Mati, upadł nam ten Acer twój, ale to służbowy. Co? Dlaczego? No, czasami się zdarzają takie sytuacje. Pogmatwały się kable i się Patty potknęła, no. A chcieliśmy sprawdzić, czy HDMI będzie działało. Ale nic mu nie jest, no. No to git. Działa. Wszystko git. Działa, bo był ekran rozlany. I co prank, no. Dobra, ładuję. Dlaczego to nie ładuje? O! Teraz w ogóle to się podłączyło. Jest. O! Teraz spróbujmy jeszcze raz z twoim. Jest. I dzień dobry. Jak to zrobiłeś? Po prostu umiem to robić. Się znasz na tych gadżetach, Kuba. Powinieneś mieć jakiś program o tym. Ale przekonałeś się trochę do tego, czy nie? Nie. Czyli ta twoja mała chyba wystarczy, to jest spoko. W ramach świetnej recenzji chciałem ci podarować deskę do recenzji. Tylko musisz ją zrecenzować, bo jest mała i jest tej samej marki, co ta beznadziejna deska terenowa. Ale jest bardzo ładna. Nie zdzieraj folii. Kiedyś to się z folią chodziło, aż w kieszeni odpadło. Chyba ty chodziłeś z twoją. No. Jak tak na pierwszy dotyk? Kurczę, kozak. Co mają w sobie te iPhony, że tak ludzie mówią kurczę kozak? Na Samsunga tak nie mówiłeś. Poka tylko daj dotknąć. To jest, ale to jest akurat fajna rzecz. Ale co, i tak szybko się kopiuje wszystko? Mordo. Co, to 5 już? minut Nowy telefon i już wszystko jest na nowym? I teraz masz podaj kod drugiego iPhone'a, konfiguruj iPhone'a. No i teraz on tylko będzie prosił o dostęp do sieci i właściwie tu wszystko kładziesz go i gotowe. No i to trwa z kwadrat. A nie, on nie będzie poprosił dostępu do sieci, bo on sobie wziął hasło do sieci z tego starego. Wciąż jednak siedzi w Apple'u coś takiego, że wyciągasz z pudełka i to działa. No. Moim zdaniem ten smartfon jest po prostu za duży. No akurat w twoim przypadku, no to ty nie tracisz nic. Zyskujesz nawet to, że nie masz ramek, a masz only ekran, no. O, Patty ma odpowiedni. Różowy dla Patty, różowy dla Dawida i różowy dla Krzyśka. No i Kuba ma oczywiście jakiś. No. I żółty dla Matiego. I jeżeli ktoś używa iPhone'a X albo XS, to jedynym, jeżeli chodzi o rozmiar, odpowiednikiem sensownym w Androidzie jest Samsung S10e.
Natomiast generalnie poza tym Androidy to są kloce straszne, takie paletki do grania w ping-ponga. No i niestety tym samym legitymuje się iPhone 10s Max, jest po prostu wielkim klocem. Różnica między XS Maxem a Xem, czyli poprzednią generacją, nie wiem czy to jest kwestia tylko ekranu, ale jak widzisz tutaj jesteśmy ładniejsi. Apple tutaj uprawia trochę upiększanie, tylko że o ile w Androidzie można tym sterować, o tyle tutaj nic nie możesz z tym zrobić. W sensie, ale jesteś też trochę... No co, no jestem upiększony tutaj, Nie, nie? jesteś też trochę grubszy. Może to po prostu źle się rozjechałeś na większym ekranie, ale jesteś trochę grubszy. Należy spojrzeć na to, co się dzieje za oknem. Widać wyraźnie, że tutaj z ekspozycją starszy iPhone sobie nie radzi. Dla porównania S10e sobie radzi w ten sposób, czyli wydaje się, że lepiej od iPhone'a 10. Ćwiczyłeś w domu? Jak wypadłem? Świetnie. To jest chyba, przynajmniej na tym ekranie, najlepsze slow-mo z tych wszystkich aparatów. Nie, najlepszy machający wstążką po prostu to jest. Teraz zdjęcie. Dlaczego on nie klęka? Oszukany test to jest w ogóle. Ty, a to będzie nieprawdziwe. Stabilizacja dupa na tym, to... O Boże! Dobra. Pyk. Oj, chyba będzie kiepściutko. Tak, jak zawsze. Najgorsza stabilizacja Nie ever. jest tak źle! PC nagrał chyba gorzej. No strasznie trzęsie. A Nie dlaczego jest tak? tak źle, ale kto normalny kładzie telefon na pociąg, no? Aż mi jest niedobrze jak na to. Bo iPhone nie jest dla fanów pociągu. Powiedz mi, kto ma iPhone'a jeździ pociągiem. Dokładnie, wariacie. W samolocie taka stabilizacja w prywatnym twoim odrzutowcu. Obawiam się, że tutaj dość szybko sprawa zostanie rozstrzygnięta. Będzie płacz? Nie. Nie, klasa. Nothing happen? No właśnie z 1 metra jakaś taka, powiedziałbym, bida wręcz. No dobrze, to lećmy dalej. 3, 2, 1. Chyba zabolało, co? Co? Ale nie. Nic? I co? Nic? No nie, no rzeczywiście całkiem dziwne. No to teraz już nie ma szans na to, żeby... Nie. Ameryko, walczysz z Azjatami. 3, 2, 1. Prysnęło we mnie. Ale chyba miał szczęście. Spadł. Chyba miał mega dużo Nic się nie szczęścia. stało. Miał mega dużo szczęścia, bo spadł tutaj. I to jest właściwie... Ale to jest... Jaki to jest wytrzymały telefon? Ty, jeszcze można z nim śmigać po mieście. I to bez obudowy. No, ty nie ma wstydu, że jakiś poharatany, podrapany? Nie ukrywam, że dostał w takim miejscu, że zakrzywiony ekran Samsunga mógłby ucierpieć. Tutaj lekka ryska. Tutaj też lekka ryska.
Ty stary, jakbyś pastą polerską przejechał, to wiesz, śladu by nie było. Jaką pastą stolarską? Polerską. Pytanie, czy zostawiamy miejsce po tej stronie, jeżeli chodzi o wytrzymałość i zakładamy, że jakiś smartfon poradzi sobie jeszcze lepiej. Co to oznacza, jakby miał sobie poradzić jeszcze lepiej? To znaczy, No nie no, co? grawitacji nie oszukasz, nie? I tak jakieś ryski będziesz musiał z betonu mieć, więc... Tu jest po prostu tak mało porysowane No z jednej strony. nic mu i się nie koniec. stało, no. No dobra, czyli co? Tutaj. Ja bym- Natomiast jeżeli chodzi tak. o fajność, to dyskusja zostaje otwarta. Fajność jest wtedy, kiedy chcesz to sobie kupić. To jest... Odbicie w lustrze. Coś mi się podoba po prostu, to jest i tyle. To jakby nie ma w ogóle żadnych wytycznych. Nie, ja tak samo jak Dawid. Odbicie w lustrze. Znaczy fajność to jest coś, co mi się podoba i co chciałabym mieć. Nie, bo tu jesteśmy iPhone'arze. Wydaje mi się, że po prostu powinniśmy oszanować i postawić go na tej samej wysokości co Samsung, ale dużo bardziej wytrzymałego. No. No ale z drugiej strony widziałeś, jak wygląda stabilizacja. No po prostu stabilizacja była jest na poziomie okej. tego. A zdjęcie? Zdjęcie są okej. Zdjęcia są ok. Wideo jest ok, slow motion jest zdecydowanie gorsze, bo i tutaj, i właściwie tutaj też, no masz więcej klatek. Może nie masz lepszej jakości slow motion, ale masz więcej klatek. Fajność tutaj nawet dałbym wyżej niż Samsung. Absolutnie nie. Nie, wydaje mi się, że równość z Samsungiem jest taką uczciwą sprawą. No. Centymetr wyżej. 10 cm wyżej. Centymetr niżej. Niżej. Ale tylko dlatego, że jest drogi? Zostawmy ten margines, jakby któryś jeszcze mniej się uszkodził, chociaż to jest, podejrzewam, niemożliwe. A, bo jeszcze chciałem podziękować Ole za to, że teraz musicie już dać nam trochę pieniędzy na ochronę, ponieważ jest parę osób, które są zainteresowane tym smartfonem, który się wcale nie zepsuł. I kolejne smartfony nie mogą być tak silne. Kto by w ogóle pomyślał, że iPhone, który miał spaść z 1 metra, co obstawialiśmy, z 4 metrów się nie rozwali? Czy to jest tak, że szczęście sprzyja lepszym? O, to dobre to. Albo nie. Siemanko wszystkim. Pa! Wiem, że tego nie oglądacie, bo w komentarzach właśnie bijecie się androidowcy z iPhone'arzami i życzę powodzenia. Siemanko. 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 A dla Ciebie czym jest fajność?